Cześć, w tym filmie pokażę realne koszty podróży po Tajlandii w ciągu 10 dni. Podam też porady, na co zwrócić uwagę oraz jakie są opcje tańszego zwiedzenia tego kraju. Zaczynając od połączeń lotniczych, to tutaj nie będę najtańszy, ponieważ leciałem zwiedzić też inne kraje. Leciałem z Austrii do Singapuru, a potem poprzez Malezję do Tajlandii. Z powrotem do Polski przez Norwegię. Koszt wszystkich połączeń lotniczych i transportu w dwie strony to 3400 zł. Po przylocie na lotnisko warto wymienić drobną część pieniędzy. Kursy walut na lotnisku nie są korzystne. Widzimy tutaj kurs 29,38, a w centrum Phuket są po 32,23. Ale drobne na przykład na bus są potrzebne już teraz. Wypłaty na przykład z bankomatów obarczone są dodatkową opłatą za każdą operację 250 batów, około 28 zł. Wychodząc z lotniska Phuket, jedąc do na przykład Patong Beach, macie jeszcze dystans 34 km. Są tutaj różne opcje do dotarcia. Od najtańszej to bus za 100 batów, potem Grab lub Bolt za 400-600 batów. Na lotnisku będą wam proponować taksi za 800 batów lub minibus, jeżeli was jest więcej, za 180 batów, tylko że musicie zapewnić do ostatniej osoby. Dla pojedynczej osoby bus za 100 batów to dobra opcja, z tym, że na lotnisku też czeka się na zapełnienie busu do prawie ostatniego miejsca. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Pomiędzy miejscowościami jak Patong Beach or Phuket jeżdżą też autobusy w cenie 40 batów. Trzeba też uwzględnić w przejazdach, że wyspa Phuket jest mocno zakorkowana. Ja 2 razy jechałem odcinek około 6 km. Jak był korek, to czas przejazdu zajmował nawet 2 godziny. Zarezerwujcie sobie więcej czasu na dojazdy, na przykład na lotnisku, aby zdążyć na samolot. Przy takich korkach jest opcja wynajęcia skutera, ale policja mocno sprawdza turystów, czy mają międzynarodowe prawo jazdy kategorii A, czy mają kask. Ja jeździłem dużo taksi skuterem, ale były momenty niebezpieczne. Jako pasażer nie dostajemy kasku ochronnego, a Tajowie lubią bardzo szybko jeździć i pomiędzy autami. Z jednej strony szybkie przemieszczenie się, a z drugiej ryzyko wypadku. Wynajęcie skutera 200-300 batów za dzień w Patong Beach. W innych większych miastach jak Bangkok warto korzystać z metra, gdyż ulice są również zakorkowane. Z automatu wybieramy stację końcową i płacimy. Dostajemy żeton, który najpierw zbliżamy do czytnika, a na końcu przy wyjściu wrzucamy do automatu przy bramkach.
Opłata 20 do 30 batów. Można na niektórych stacjach płacić kartą Visa. Z kolejką nadziemną podobnie, ale dostajemy kartę magnetyczną. Jeśli przesiądziemy się na inny kierunek, gdzie został ustalony na karcie, to jak widzimy na filmie, karta nie przepuści i trzeba zapłacić w okienku przy bramkach. Change station, I might pay. W Bangkoku działa również tak zwany tramwaj wodny. Opłata podobna 30-40 batów. Please stand by at the exit. Dodatkowo są riksze, ale to bardziej atrakcja turystyczna. Koszt przejazdu w moim przypadku 2 km to około 200 batów. Poza tym autobusy i pociągi poza miastami też są w przystępnych cenach. Na przykład do Ayutthaya około 80 km bus kosztował 70 batów, a pociąg 20 batów trzecia klasa i 60 batów druga klasa. Jeszcze został rower za 60 batów, ale to jak są ścieżki rowerowe i nie ma opału. Wtedy może ma sens, tak jak to było w Ayutthaya. Na koniec środek transportu, który jest atrakcją dla turysty, ale tak naprawdę korzystając z niego przyczyniamy się do brutalnej tresury tych zwierząt. Kolejny koszt to noclegi. Pokój hotelowy ze śniadaniem w Bangkoku kosztował 184 zł z takim widokiem na miasto. Pokój hotelowy, z jednej strony jest szafa, a tutaj duża szafa. Nie, to jest wejście do łazienki. Natomiast apartament Patong na wyspie Phuket kosztował 85 zł za noc. Razem całościowy koszt noclegu wynosił 1152 zł. Następny koszt wyjazdu to wyżywienie. Tajlandia słynie z najlepszego jedzenia ulicznego i widzimy tutaj targ, który czynny jest do późnych godzin wieczornych. Na przykład zaszłyk z kurczaka 60 batów plus chleb 50 batów. Krewetki grillowane na patyku 50 batów. Jest tutaj wszystko.
Są też miejsca, gdzie można sobie samemu gotować jedzenie za dodatkową opłatą. One fruit, mixed fruit, two Papaya. fruit. Watermelon, papaya, or mango malakul. Lollipop. W sklepach również duży wybór produktów gotowych tylko do podgrzania. Podobnie jak u nas Żabka, tam zaopatrzyć się można w 7-Eleven. Taki gotowy posiłek można kupić od 40 batów. U nas takie posiłki znacznie droższe. Słynna słodka przekąska Mango Sticky Rice kosztowała 65 batów. Na koniec zupa kokosowa z krewetkami 58 batów, smażony makaron z kurczaka 68 batów plus sok 60 batów. Razem przykładowy obiad 186 batów. Przeglądając jeszcze cenę w sklepach z odzieżą, na przykład w Patong, można również znaleźć coś taniej na wyprzedażach. Koszula za 299 batów, spodenki krótkie 229 batów, buty od 990 batów. Myślę, że ceny wciąż są dobre w stosunku do cen z Europy.
Jadąc do Tajlandii skorzystałem z kilku wycieczek. W moim przypadku były to 2 wycieczki na wyspie Phuket i to była wycieczka na wyspę Phi Phi za 1600 batów plus wejście do parku 400 batów, razem około 2000 batów, 230 zł. I druga wycieczka na wyspę Jamesa Bonda, 1500 batów, 170 zł. Były to wycieczki poza sezonem, dlatego są trochę tańsze. Dodatkowe atrakcje, wyjścia i opłaty z tym związane to do Wat Phu 300 batów, Wat Arun 200 batów, Grand Palace 500 batów i Ayutthaya po 80 batów kilka razy. Natomiast ceny w klubach i restauracjach są różnorodne. Na przykład ten klub tutaj, Tribe Sky Beach Club, wstęp jest bezpłatny, ale drinki zaczynają się od 150 batów. Następny bar Tissue Rooftop w Bangkoku, dwupiętrowy bar na dachu, oferuje niesamowite widoki. Przy wejściu trzeba zapłacić z góry za drink 400 batów i wymagany jest paszport. Następnie mniej ekskluzywne bary i knajpy, które znajdziemy na przykład w dzielnicy rozrywkowej w Bangkoku. Ceny za piwo powinno być od 100 batów, drinki za 250 batów. Podsumowując mój wyjazd do Tajlandii, koszt całkowity za 10 dni powinien być w okolicach 6000 zł. Tak jak mówiłem wcześniej, nie leciałem bezpośrednio do Tajlandii, stąd samolot wyszedł drożej. Po Tajlandii i z Phuket do Bangkoku również leciałem samolotem, co uwzględniłem to w kosztach. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!